Poznajcie krainę wulkanicznej energii i lazurowego spokoju. Sycylia, perła Morza Śródziemnego. Legenda, którą pisze samo życie. Antyczne teatry i miasta wyrzeźbione w kamieniu. Olśniewający barok. I tłoczne targowiska. I turyści, którzy czerpią pełnymi garściami z tych uroków. Przepiękne zabytki, Pyszne jedzenie. czy słoneczne plaże, takie jak ta. Zapraszamy na Sycylię. Sycylia. Wyspa skarbów. Na lądzie i pod wodą. Czas odkryć jej najpiękniejsze oblicze. Ruszamy. Sycylia. W głąb historii i krajobrazów. Cefalu. W naszej wyprawie po Sycylii pozostajemy na północy wyspy. W tej części odwiedzimy słynne miasto położone nad Morzem Tyrreńskim. To Cefalu. Znajduje się około 70 km na wschód od Palermo. Malownicza droga prowadzi nas wzdłuż wybrzeża. Tu góry spotykają się z morzem, tworząc wyjątkowe widoki. Już z daleka dostrzegamy imponujące wzgórze La Rocca. Właśnie u podnóża tej skały rozwinęło się miasteczko Cefalu. Jedno z najbardziej urokliwych nie tylko na Sycylii, ale i w całych Włoszech. Miasto powstało już w V wieku przed naszą erą, na miejscu zamieszkiwanym od prehistorii. Ważnym momentem w historii miasta był rok 1064, kiedy to Normanowie odbili je od Arabów, po czym zupełnie przebudowali. W swej historii miasto było też m.in. greckie, rzymskie, bizantyjskie, arabskie czy normańskie. Nazwa miasta pochodzi od greckiego słowa oznaczającego przylądek. Cefalu liczy zaledwie około 14 000 mieszkańców, ale przyciąga miliony turystów z całego świata. Żeby poznać miasteczko, na początku udajemy się nie do jego centrum, a wręcz przeciwnie, nieco się od niego oddalimy. Od samego początku rozpoczynamy wspinanie. Nie uciekamy jednak od cywilizacji. Za wędrówkę trzeba zapłacić. Niby w automacie, ale jednak z obsługą. Karty przyjmowane tylko niektóre, a gotówka dokładnie odliczona, bo nie wydaje się reszty. Starożytnym żyło się łatwiej. Nie mieli takich problemów. Wspinamy się na wzgórze górujące nad miastem Cefalu. To La Rocca. Wzniesienie ma wysokość około 270 metrów. Niby nie za dużo, ale jednak w sycylijskim palącym słońcu wymaga trochę wysiłku. Zobaczmy, jak sobie Radek daje radę. I jak? Idziemy wciąż w górę. Jeszcze człowiek za to zapłacił 5 euro, żeby tak się męczyć. Szlak ma ponad 2 km długości. Już się pogubiłem. Warto jednak pokluczyć po tym wzgórzu na szczycie. Czekają ruiny starożytnych fortyfikacji i świątynia Diany, pochodząca z czasów przedchrześcijańskich. W najwyższym punkcie skały znajdują się ruiny XII-wiecznego zamku Cefalu. Wejście na wzgórze La Rocca to jednak obowiązkowy punkt programu dla tych, którzy chcą zobaczyć miasto z wyjątkowej perspektywy. Właśnie głównie dla widoków przybywają tu wszyscy odwiedzający. Z punktu widokowego warto zwrócić uwagę na główną uliczkę Cefalu, Corso Ruggero, która dzieli miasto na dwie części. Jedną z krętymi, brukowanymi zaułkami okrążającymi skałę, drugą z równoległymi, prostymi ulicami wiodącymi wprost do morza. Dawniej deptak wyznaczał granice średniowiecznego miasta u podnóża skały i najnowszej, regularnej części prowadzącej do morza. Wędrując dalej główną uliczką Corso Ruggero, docieramy do Piazza del Duomo, centralne miejsce Starego Miasta w Cefalu. Plac rozpalony sycylijskim letnim słońcem.
Nawet pod palmami nie znajdziemy tu za wiele cienia. Jedynie pod parasolami można tu szukać jakiegoś wytchnienia w licznych kawiarniach czy lodziarniach. Można też zobaczyć, jak wykonuje się najsłynniejszy sycylijski przysmak, czyli cannoli. Cannolo lub cannoli to rurki ze smażonego, chrupiącego ciasta nadziane kremem z sera ricotta. Legenda mówi, że cannoli pierwszy raz zostały stworzone w IX wieku w miasteczku Caltanissetta na Sycylii właśnie, w czasach panowania Arabów na tej wyspie. Występują w różnych wielkościach, z różną posypką i wersjami nadzienia. Są słodką dumą wyspy. Dodajmy bardzo, bardzo słodką. Na Piazza del Duomo można przysiąść z czymś chłodnym do picia albo filiżanką włoskiego espresso i podziwiać to, co wznosi się głównie nad tym placem. A jeśli to Piazza del Duomo, czyli plac katedralny, to oczywiście wszyscy zwracają tu uwagę tylko na jedną budowlę. To katedra w Cefalu. Świątynię budowano w XII i XIII wieku. Katedra łączy w sobie styl romański i normański, z wpływami bizantyjskimi i arabskimi. W monumentalnej fasadzie świątyni wyróżniają się dwie potężne wieże, które miały symbolizować władzę królewską i boską. Do świątyni wprowadza okazały portyk dodany w XV wieku, składający się z 3 gotyckich łuków. Budowę katedry zainicjował król Roger II, normański władca Sycylii. Jego statek miał rozbić się u wybrzeży Cefalu. Z wdzięczności za ocalenie wzniósł w tym miejscu świątynię. Choć pracę rozpoczęto z wielkim rozmachem, budowla nigdy nie została ukończona w pełnym zamyśle króla. Wnętrze katedry jest przestronne, surowe, ale jednocześnie pełne majestatu. Nawa główna jest oddzielona od bocznych 12 masywnymi kolumnami pochodzącymi ze starożytnych budowli. Największym skarbem katedry są niezwykłe mozaiki bizantyjskie, które zdobią prezbiterium i absydę. Zostały wykonane w latach 1145–1166 przez mistrzów sprowadzonych z Konstantynopola. Są jednymi z najstarszych oraz najlepiej zachowanych mozaik w całych Włoszech. Centralnym elementem mozaiki jest wizerunek Chrystusa Pantokratora, czyli Chrystusa Wszechwładcy. Nad postacią widnieje napis w języku łacińskim, a w księdze zawarto cytaty z Ewangelii według świętego Jana po grecku i łacińsku. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Znawcy twierdzą, że sam wygląd Jezusa oddaje wielokulturowy charakter Sycylii. Postać ma włosy blond jak u Normana, gęstą brodę i brwi ciemne jak u Arabów, z kolei wąskie usta i prosty nos jak u Greków. Warto zwrócić uwagę na okazały drewniany strop, zdobiony w stylu arabskim. Katedra w Cefalu to nie tylko zabytek, ale i duchowe serce miasta. Z potężnym wzgórzem La Rocca w tle, katedra jest symbolem Cefalu. Spacerując uliczkami Cefalu, warto też wstąpić do Muzeum Mandraliska. Mieści się w starej rezydencji, a znajduje się tu prywatna kolekcja jednego z baronów, zawierająca różnego rodzaju zbiory monet, mebli, książek, obrazów czy wykopalisk archeologicznych. Odwiedzający przybywają tu jednak za sprawą jednego dzieła. To słynny obraz Antonella da Messiny, portret mężczyzny. To wizerunek nieznanego marynarza powstały w XV wieku. Przez wieki analizowano wygląd tej twarzy. Dziwny, ironiczny, a jednocześnie gorzki uśmiech. A może smutek? Równie enigmatyczny jak twarz Monalizy. Stąd pojawiły się przypuszczenia, że obraz ten zainspirował Leonarda da Vinci. Widoczne rysy na twarzy to efekt zniszczenia obrazu. Córka dawnego właściciela tego płótna podobno nie mogła znieść tego uśmiechu i pocięła go szydłem do haftowania. Pozostawiamy Was w tym zastanawianiu, czy to uśmiech, czy smutek.
Tymczasem jednak w kolejnej wąskiej uliczce Cefalu wybieramy się zrobić pranie. O, niestety pralnia już nieczynna, ale kiedyś naprawdę było to możliwe. Średniowieczna pralnia publiczna usytuowana jest przy ujściu rzeki Cefalino, która wypływa z gór na wysokości 1000 metrów i płynie pod ziemią. Także pod budynkami miasteczka. Specjalne zbiorniki wykute w skale zatrzymują wodę i umożliwiają przepierkę. Tak mniej więcej mogło to wyglądać. Pralnia była używana w czasach arabskich i normańskich. Ale jeszcze podobno kilkadziesiąt lat temu kobiety z Cefalu klęczały przy tych zbiornikach, trąc ubrania o kamienie. Prały już wtedy, co teraz jest zalecane, w niskiej temperaturze. No to może już pranie zrobisz od razu. Cefalu, podobnie jak wiele twierdz z widokiem na morze, było całkowicie otoczone murami, które gwarantowały bezpieczeństwo. Z każdej strony w murach obronnych znajdowało się tylko jedno wejście, w sumie 4, a do czasów obecnych ocalała tylko jedna brama. To Porta Pescara. Brama zachowała swoją późnośredniowieczną strukturę z gotyckim łukiem, zwieńczonym herbem królów Sycylii. Przechodząc przez Porta Pescara, znaną także jako Brama Rybacka, wychodzimy na niewielką plażę. To Spiaggia del Porto Vecchio, czyli plaża Stary Port. Jest tu kameralnie, plaża nie jest duża, ale zupełnie wyjątkowa. Choć jej wyjątkowy wygląd podziwia się nie z niej samej, ale najlepiej z dalszej perspektywy. W tym celu wybieramy się na zupełnie współczesną budowlę inżynieryjną, która jest falochronem, ale też po prostu spacerowym molo w Cefalu. Spoglądając w stronę kamieniczek, odkrywamy jeden z widokówkowych wizerunków Cefalu. Stare kamieniczki wydają się zatopione w morzu. W tle nad nimi olbrzymia skała La Rocca. Jeśli już starczy napawania się tym widokiem, to molo służy też jako doskonałe miejsce do skoków do morza. My nie daliśmy się skusić, może następnym razem. Postanowiliśmy jednak odwiedzić główną plażę w Cefalu. Ta raczy wszystkich spragnionych ciepłego, błękitnego morza i ciągnącej się długo plaży miejskiej. Ten błogi wypoczynek jest jeszcze okraszony tak pięknym widokiem na zatopione w morzu kamieniczki Cefalu. Plaża, morze, letnie upalne popołudnie. Czy to nie najlepsze miejsce i czas, by spróbować kolejnej sycylijskiej pyszności? Czyli jak jest takie upalne, słoneczne popołudnie, O, bierzemy się za granitę. Tak, to idealne okoliczności, by ochłodzić się granitą. To tradycyjny sycylijski mrożony deser na bazie soków owocowych, najczęściej z cytryny lub pomarańczy, lub też na bazie kawy. Mam więcej. Cechą, która odróżnia granitę od sorbetu, jest ziarnista struktura lodu. Podobno kiedyś tradycyjnie do sporządzania granity wykorzystywano lód sprowadzany ze zboczy wulkanu Etna. Ja już spróbowałem. Jest pyszny. Na ochłodę latem idealne. Granita powoli rozpływa się w ustach. To smak lata, chwil relaksu. Smak Sycylii. Pysznie kończy się nasz pobyt w Cefalu. Patrzymy na fale rozbijające się o brzeg, gdzie historia dawnych żeglarzy łączy się z marzeniami tych, którzy przybywają tu dziś. Cefalu, miasto, które nie jest jedynie punktem na mapie, ale przeżyciem. Cefalu to miasto, które nie przemija. To ciepło, które pozostaje w sercu na długo. Dla nas to czas na dalsze emocje. Czas odwiedzić kolejne wyjątkowe miejsca na Sycylii.